Zapraszam Państwa do wysłuchania niezwykłej opowieści człowieka, który w czasie wojny uratował kilkudziesięciu Żydów, a historia ta spokojnie nadawałaby się na hollywoodzki film. Zresztą sam Roman Polański powiedział, że gdyby nie nakręcił Pianisty, nakręciłby właśnie historię pana Józefa. Udział w tym projekcie to była dla mnie oczywistość. Moja historia z Żydami to się zaczęła bardzo wcześnie. Zaczęła się w 1933 roku. W gimnazjum w Łowiczu na początku roku wychowawczyni przyprowadziła chłopca i powiedziała: nie będę go osadzała, sami zdecydujcie, z kim ma siedzieć. Przyjrzałem się temu chłopcu, patrzę, to jest chłopiec żydowski. Cisza się zrobiła w klasie, jemu łzy z oczu lecą, no więc wstałem, powiedziałem, że może siedzieć ze mną, tylko w pierwszej ławce, żeby tam z tyłu mi nie robili świństw. Dawałem sobie rady z klasą, on się z nami tam już wcielił się w tą koleżeńskość i było już dalej w porządku. Ja mieszkałem, miałem kawalerkę w Warszawie, a mieszkałem pod Warszawą, w Rylsku Wielkim, to jest powiat Rawa-Mazowiecka, tam jest majątek, fabryka i tam moja mama pracowała i ja tam się wprawiałem w zarządzanie, w sprawy i to już miało swój skutek na początku wojny. W Warszawie poznałem tam na obiedzie u znajomych bardzo ładną dziewczynę. Irena Front. Znaczy, na początku miała Irena tylko. Podczas takiej jednej mojego przyjazdu gdzieś w nocy chargot niemiecki się straszny zrobił. Kontrola Gestapo. No Irena mi oświadcza, że jest Żydówką i że nie ma żadnych dokumentów i że się nazywa Irena Front. Zobaczyłem, że szafa kryje róg pokoju, więc odsunąłem szafę, wsadziłem ją tam w ten róg z ciuchami i sam wziąłem dokumenty do ręki, a miałem dokumenty już takie niezłe i skrzywiłem się, zacząłem jęczyć, że jestem bardzo chory, zamknąłem pokój na klucz, poszedłem do tego dowódcy, dałem mu dokumenty i prosiłem, żeby mi pozwolił pójść do toalety. No, on spojrzał w dokumenty, pozwolił mi pójść do toalety. Jak przyszła kolej na mój pokój, to krzyczy, woła tą kierowniczkę, dlaczego ten pokój jest zamknięty. No ona mówi, to jest tego pana, który jest chory, tam siedzi w toalecie. No więc znowu wyciągnął papiery, popatrzył, pomyślał, oddał i poszli. Pojechałem do siebie zrobić jej dokumenty. W gminie miałem znajomych, powiedzieli, że rozpatrzą tą sprawę, powiedziałem im dokładnie jak jest. No więc po zastanowieniu się dali mi znać, żebym przyjechałem, powiedzieli, że mają dokumenty bardzo dobre, nawet od 3 pokoleń wstecz. Ale jest jeden warunek, że musi zostać moją żoną. Więc ja powiedziałem, dlaczego? A dlatego, że będziesz pilnował i my nie wpadniemy i ty nie wpadniesz. Jeden z moich kolegów mi ujawnił, że jego ojciec, były komisarz policji, jest z ramienia Armii Krajowej, ponieważ ma żonę Niemkę, pracuje w Gestapo. Zadzwoniłem do niego, kazał mi przyjść, poszedłem do Gestapo, no to była dosyć kiepska wizyta. On siedział w cywilu, a drugi obzłocony gestapowiec z drugiej strony takiego dużego, olbrzymiego biurka. No i on mnie zabrał do drugiego pokoju i mówi, słuchaj, sprawa wygląda następująco. Jest tam twoja Irena, ale jest 20 młodych Żydów. Zrobili sobie spotkanie. Żydzi, którzy mieli mety po stronie aryjskiej. Sprawa jeszcze nie poszła na górę do wydziału, to oni zgodzili się sprawę załatwić, ale to musi być za 5 godzin, bo za 5 godzin muszą ujawnić wszystko i to kosztuje kilogram złota w wyrobach jubilerskich. Czy dasz radę? No, mówię, muszę spróbować, muszę dać jakąś radę. No. Poszedłem na miasto i jakoś zgromadziłem na 5 ten kilogram złota. Kilogram za wyrobiach jubilerskich. W krótkim czasie. No miałem takiego kolegę, też Żyda, który miał papiery aryjskie i był
kierownikiem dużej hurtowni. No on mi dużo pomógł, no tam go potem spłaciłem też. Punktualnie więźniarka podjechała, wyszło dwóch panów gestapowców, pytało się, że Gold jest. Mówię, jest. Otworzyli drzwi, tych 20 to zniknęło w ciemnościach, to a z Ireną poszliśmy na górę i jeszcze musiałem im wódkę postawić, sprawdzili, czy się waga zgadza. No i mówią, możecie tu mieszkać spokojnie, tego nie denerwujcie się, tutaj wszystko macie w porządku, ona ma dokumenty w porządku już, sprawdziliśmy. Takich ciężkich momentów to było parę. Rano wyszedłem do fabryki, a cały majątek obstawiony był gestapo i własowcami. Wszystkim kazali stanąć pod murem równo i oświadczyli, że biorą zakładników. Co 10 aresztowany jako zakładnik, a zakładnicy to jest już aresztowany i w Warszawie to rozstrzeliwali od razu. Więc patrzę, ta Irena stoi, płacze, więc idę do tego gestapowca i mówię, że to jest moja żona, żeby ją zwolnił. To on mnie też aresztował i mnie postawił. Powiedział, to ty też chodź. No trochę to żałowałem, bo z zewnątrz zawsze można łatwiej coś działać, jak nie w środku, ale wziąłem Irenę i powiedziałem, staniemy na samym końcu. No jak ja podszedłem na końcu z Ireną i chciałem już wchodzić tam po tych schodkach do samochodu, to on mnie zatrzymał i mówi, kto będzie prowadził fabrykę i majątek? Ja mówię, nikt. Ja mówię, jak ma iść fabryka, jak jest aresztowany mechanik, zastępca mechanika, tego, kto ma technicznie? Mówię, wszyscy kierownicy aresztowani. On mówi, musi iść, muszą być dostawy. To ty będziesz kierował i ty jesteś zobowiązany tego. I mnie z Ireną puścił. Jak mnie z Ireną puścił, to miałem takiego pomagera, też władał biegle niemieckim. Dałem mu pieniądze i wysłałem go za tymi wozami. I z tych wozów połowę ludzi wykupiłem. Wykupiłem połowę ludzi. Drugiej połowy nie chcieli oddać, bo powiedzieli, że muszą kogoś zawieźć, bo jakby wszystkich to by ich zamknęli. Co jest w życiu ważne? Ważne jest, żeby mieć dobre zasady, żeby mieć dobre wychowanie, nie kierować się nienawiścią, zemstą.